Jeśli wchodzicie w świat papierowych gier fabularnych i nie wiecie czasem co wybrać, by poprowadzić kampanię RPG swoich marzeń, to jest szansa, że traficie na tak zwane uniwersalne systemy RPG. Zazwyczaj, gdy kupujecie jakiegoś RPG, no i pod warunkiem, że jest dobry, to jego mechanika jest dostosowana do tego, co ma robić. Dla przykładu Dungeons & Dragons ma klasy pancerza i specyficzny system magii, więc będzie działać, jeśli chcecie grać w typowe fantasy. Ale gra wam się rozsypie, jeśli spróbujecie na przykład poprowadzić, nie wiem, przygody w czasie II wojny światowej albo coś. A dobra, nieważne. Uniwersalne systemy RPG za to mają tak rozpisaną mechanikę, że można na tym teoretycznie poprowadzić wszystko. Zazwyczaj jest to zasługa tego, że zasady są brzydko mówiąc nijakie i nie kładą na nic nacisk. Albo podręcznik opisuje wszystko. Od tego, jak powinna działać magia, po statystyki maszyny kroczącej w stylu Gwiezdnych Wojen. Chyba najpopularniejsze uniwersalne systemy RPG u nas w Polsce to Savage Worlds oraz Genesis, ale nie jestem pewien, możecie mnie poprawić. Niektórzy by mi na pewno powiedzieli, że to jednak na pewno nadal Warhammer, chociaż te czasy już chyba dawno minęły. Za to przeze mnie najczęściej używanym uniwersalnym podręcznikiem jest Index Kart RPG. Jest to system wydany przez Runehammer Games. Podręcznik ten był poprawiany i poszerzany przez lata i miał kilka wydań. W tym filmiku będę omawiał najnowsze wydanie, które nosi tytuł Master Edition. Będę jednak pokazywał screenshoty z poprzedniej edycji, jako że nie mam Master z wersji PDF. Ostatnie wydania są do siebie dosyć podobne, a jeśli chodzi o mechanikę, to są chyba niemal identyczne. Master Edition ma po prostu więcej dodatkowych materiałów. Ciężko mi powiedzieć, jak w ogóle trafiłem na Index Kart RPG. Wydaje mi się, że niechcący odpaliłem jeden ze streamów twórcy. Prowadził jakiś podcast o prowadzeniu gier RPG, ale wlazłem na niego gdzieś w środku i zamiast gadać o RPGach robił jakąś pełną nadziei przemowę dla milenialsów, że nie powinni słuchać boomerów i tracić nadziei czy coś. Potem chciałem sprawdzić, co jeszcze innego robi i trafiłem na jego system Index Kart RPG. Przekonała mnie jego reklama, że system jest skierowany dla mistrzów gry, którzy chcą po prostu siąść do stołu i jak najszybciej zacząć grać ze swoimi graczami. By zagrać w Index Kart RPG, po pierwsze potrzebujecie pełnego zestawu kostek i teoretycznie kartek biurowych, tych kwadratowych. Mówię teoretycznie, ponieważ do tego przejdę może później. Gracze tworzą swoją postać, rozdając kilka punktów na cechy i kilka punktów na kości wysiłku. Wybrałem jakąś profesję albo archetyp, zapisuję ekwipunek albo zdolności i gotowe. Jedziemy z tą sesją. Gdy już gracze mają gotowe postacie i zaczyna się sesja i któreś z postaci próbuje coś zrobić, na przykład przywalić w mordę goblinowi z pięści, to należy dobrać odpowiednią cechę do sytuacji, rzucić K20, dodać wartość tej cechy do wyniku kości. Jeśli wynik wynosi 12 lub wyżej, bo tyle wynosi domyślny poziom trudności, to akcja się powodzi. Jeśli gracz ma jednak zadać obrażenia, albo próba wymaga trochę więcej pracy, na przykład gracz musi zhakować komputer i zajmie to trochę czasu, to dodatkowo trzeba rzucić kością wysiłku. Są to bazowe kości, kości broni i narzędzi, kości magii, energii, broni palnych oraz furii. Każda kolejna jest wyższa od poprzedniej. Co to wszystko oznacza? Bazowa kość to dla przykładu K4. Rzucamy bazową kością, gdy postać próbuje zrobić coś własnym ciałem, na przykład wyważyć kopniakę drzwi albo przywalić komuś w mordę z pięści. Kość narzędzi i broni to za to K6. Więc K6 rzucamy, gdy robimy coś narzędziami lub zwyczajnym orężem. Jeśli więc mamy jakiś łom przy sobie, to zamiast używać kości bazowej, czyli K4, możemy rzucić lepszą kością narzędzi, by wyważyć wcześniej wspomniane drzwi. Wyniki, które wyrzucamy na kościach wysiłku, to obrażenia, jakie zadajemy. Obrażenia zadajemy nie tylko jakimś goblinom, z którymi walczymy, ale też na przykład wspomnianym drzwiom. Jeśli ich punkty wytrzymałości spadną do zera, to drzwi po prostu są wyłamane albo otworzyliśmy ich zamek. Jak zapewne zauważyliście na karcie postaci, kość furii jest najlepsza, bo to potężna K12, ale rzucenie nią nie jest takie łatwe, ponieważ żeby rzucić kością furii, to podczas testu musi nam wypaść naturalna 20. Ale też, tak jak wspominałem, podczas tworzenia postaci możemy rozdawać punkty na cechy i kości tak jak tylko chcemy. Jeśli więc chcemy grać postacią, która jest full ryzykantem, to możemy wpakować wszystkie punkty na kość furii i modlić się do RPGowych bogów, że będziemy wyrzucać naturalne 20 na sesji. I inną opcją jest użycie monety. Na początku każdej sesji każdy gracz ma na swojej karcie postaci jedną tak zwaną monetę, którą można użyć, żeby przerzucić dowolną kość albo dorzucić K12 do dowolnego rzutu. Więc jeśli chcemy odegrać scenę, gdzie Uimi ogra za K12 obrażeń z samych pięści,
to możemy to zrobić. Nazwa systemu Index Card RPG pochodzi od tego, że gra zaleca używanie wspomnianych kartek biurowych. Prowadzący powinien mieć przy sobie mazak, narysować na kartce jakiś obszar i w rogu zapisać poziom trudności tego obszaru. Zazwyczaj jest to liczba 12, czyli tyle musimy wyrzucić, by zaliczyć próbę w tym miejscu. Ale jeśli obszar jest cholernie niebezpieczny, na przykład gracze znajdują się w samym centrum mrocznego, niebezpiecznego bagna, to prowadzący może uznać, że poziom trudności w tym miejscu jest wyższy, na przykład 14. W praktyce to wygląda tak, że gdy bohaterowie gracze podróżują z miejsca na miejsce, to w praktyce podróżują z kartki na kartkę na stole. Na kartkach też można notować inne rzeczy. Na przykład można narysować bandę goblinów, która naciąga w kierunku wioski i można zaznaczyć, ile mają punktów wytrzymałości. Albo jeśli mamy gracza, który jest kowalem, to może on dostać kartkę z napisem plan tworzenia stalowego miecza i liczbą punktów wytrzymałości. Jeśli te punkty wytrzymałości spadną do zera, ponieważ zbije je właśnie ten kowal, to oznacza to, że projekt jest wykonany i miecz jest gotowy. Kartki ogólnie są fajnym i łatwym narzędziem, ale tak jak wspominałem, używa się ich tylko teoretycznie, ponieważ najnowsze Master Edition mniej o nich wspomina w porównaniu do pierwszej edycji. Słyszałem opinię, że tytuł systemu niektórych odstrasza, bo nie ma nic nudniejszego od kartek biurowych, a najnowsza edycja nie potrzebuje tak naprawdę tych kartek. No ale autor zostawił tytuł Index Card, ponieważ chciał zaznaczyć, że to jest nowa edycja już znanej gry. Jeśli nie chcecie wymyślać wszystkiego od zera, to w Master Edition znajduje się też kilka gotowych settingów, które możemy odpalić naszym graczom tego samego dnia. Alfheim to typowy świat fantasy z elfami i krasnoludami. Warp Shell to dark science fiction, gdzie wcielamy się w grupę kosmicznych podróżników, którzy walczą z przerażającymi obcymi, znani w kosmosie jako pożeracze. Ghost Mountain to western horror o graniu nieumarłymi kowbojami, którzy utknęli pomiędzy życiem a śmiercią i polują na demony, duchy i potwory. Vigilante City to moduł do grania w klimatach superbohaterskich. Blood and Snow pozwoli nam zagrać w poniekąd fantazy epoce lodowcowej, ale bez magii, za to z dodatkowymi zasadami na survival. Ze wszystkich światów przedstawionych w Index Card najczęściej właśnie prowadziłem Blood and Snow, ale stworzyłem też własne do grania w klimatach urban fantasy. Gracze wcielali się tam w łowców potworów, brali zlecenia online i polowali na przykład na trolle, które zalęgły się w okolicznej stacji metra. Byli magowie z miotaczami ognia i instagramowi wojownicy ze zdobionymi Zweihanderami. Chciałbym wam to pokazać, ale straciłem niestety wszystkie pliki, gdzie tworzyłem materiały do tego. Index Card polecam przede wszystkim prowadzącym, którzy chcą mieć zrozumiałą i prostą mechanikę do prowadzenia czegokolwiek i przede wszystkim chcą, by była łatwa do przerabiania. Niedawno premierę miał też Game Mastery Book, który poniekąd jest dużym dodatkiem do Index Card, ale można go też wykorzystać w innych grach, które często prowadzimy. Podręcznik jest zapchany poradami od twórcy i narzędziami pozwalającymi jeszcze bardziej przyspieszyć prowadzenie, oferując nam wygodne i rozbudowane generatory. Jeśli jesteście fanami Cyberpunk, to jest gra Altered State, która właśnie hula na mechanice Index Card. Teoretycznie podręcznik podstawowy nie jest potrzebny do gry, ale warto go mieć, żeby mieć właśnie dostęp do tych fajnych tabelek losowych. To wszystko na dziś. Widzimy się w kolejnym filmiku, gdzie będę omawiał kolejny system RPG. Zachęcam do napisania komentarza, jeśli macie czas. Może być nawet bezsensowny, bo to pomaga tym filmikom dotrzeć do większej ilości osób. No to cześć i do zobaczenia.